Cześć! Dziś pokażę Ci, jak krok po kroku zamontować nasz regulator EvoSync oraz wszystkie niezbędne czujniki i podłączyć system do działania. W zestawie znajdziesz instrukcję obsługi, moduł EvoSync, zasilacz 12V, czujnik temperatury zewnętrznej, wkręty montażowe, okablowanie, złączkę Wago, czujniki temperatury oraz opaski zaciskowe. Na początek zamontujmy sam regulator. Wybierz płaską powierzchnię, najlepiej ścianę i przykręć do niej obudowę przy użyciu wkrętów o średnicy 3 mm. Jeśli trzeba, wytnij zaślepki i usuń ostre krawędzie. Krok drugi. Teraz montujemy czujnik zewnętrzny. Znajdź miejsce na ścianie, które nie jest wystawione na bezpośrednie słońce, jest zadaszone, znajduje się przynajmniej 2 metry nad ziemią i minimum 1,5 metra od okien, kominów czy innych źródeł ciepła. Czas na montaż czujnika temperatury przy pompie ciepła. Czujnik T2 przyczepiamy do rury zasilającej wychodzącej z pompy. Czujnik T3 do rury powrotnej, która do niej wchodzi. Krok czwarty. Podłączamy czujniki do regulatora EvoSync. Dobra wiadomość. A żeby łatwo było podpiąć wszystko do wspólnego zacisku GND, skorzystaj ze złączki, którą znajdziesz w zestawie z regulatorem. Krok piąty. Podłączamy pompę ciepła. Do podłączenia użyj przewodu dwużyłowego z zestawu. Tutaj ważna uwaga. Podczas łączenia panelu zaciskami 5 i 6 regulatora zachowaj kolejność. H1 do D- i H2 do D+. Krok szósty. Jeśli masz kocioł gazowy niepodłączony do pompy ciepła, trzeba go podłączyć. Aby sterować kotłem, należy skonfigurować grupę przełączników S1 na płycie głównej pompy ciepła. Przełączniki 1 i 2 grupy S1 powinny być w pozycji OFF, a przełączniki 3 i 4 w pozycji ON. Aby aktywować lub dezaktywować algorytmy konfigurowane za pomocą przełączników przy jednostce zewnętrznej, po zmianie ich ustawienia należy zresetować zasilanie urządzenia. Wejście stykowe kotła podłącz przewodem do zacisków 27 AHS1 i 28 AHS2 na płycie w pompie ciepła. Po odpowiednim skonfigurowaniu przełączników należy wybrać odpowiednią funkcję AHS poprzez panel Midea. W tym celu wchodzimy do menu serwisowego sterownika i przechodzimy do podmenu Other Heating Source, czyli inne źródło ciepła, i szukamy pozycji funkcja AHS. Aby AHS mógł pracować, wybieramy jedną z opcji CO lub CO plus CW. Temperatura na kotle powinna być ustawiona odpowiednio wysoko, aby pompa ciepła mogła nagrzać zasobniki do zadanej temperatury, np. zrealizować funkcję antylegionella. Zaleca się ustawienie na kotle temperatury równej lub wyższej od najwyższej zadanej na pompie ciepła. Krok siódmy. Podłączamy licznik energii elektrycznej. Licznik montujemy na przewodzie zasilającym pompę ciepła. Podczas łączenia zaciskami 5, 6 regulatora zachowaj sygnały B do D+, i A do D-. I teraz ważny etap. Zmiana adresu Modbus w liczniku. Wciśnij przycisk Enter na 3 sekundy. Wprowadź hasło, wejdź do menu, ustaw adres i zatwierdź przyciskiem przez 3 sekundy. Krok ósmy. Podłączamy zasilanie. Na koniec podłącz wtyczkę z zewnętrznego zasilacza sieciowego do odpowiedniego zacisku w regulatorze i gotowe. Twój regulator EvoSync został poprawnie zamontowany i podłączony. Teraz możesz przejść do uruchomienia systemu i konfiguracji. Logowanie. Logujemy się na wcześniej utworzone konto instalatora. Krok trzeci. Wyszukiwanie komponentów. Przejdź do zakładki Bluetooth w prawym dolnym rogu. Klikamy lupkę. Aplikacja zacznie szukać urządzeń. Jeśli Bluetooth nie jest włączony w telefonie, to zostajemy o to poproszeni. Z listy wybieramy nasz regulator. Krok czwarty. Dodanie komponentów. Dodajemy pompę ciepła York przez wybranie opcji Dodaj urządzenie i urządzenie Modbus. Zostawiamy adres domyślny 1 i port numer 1. Wpisujemy numer seryjny pompy ciepła. Wybieramy typ pompa ciepła. Model YKF. Wersja V1. Klikamy Zatwierdź. Jeśli wszystko poszło dobrze, dostaniemy komunikat potwierdzający. Krok piąty. Dodanie instalacji.
Dodajemy instalację do konta instalatora. Jeśli do regulatora podłączony jest licznik Evometer, to jego też trzeba dodać. Klikamy. Adres 2, port 1. Typ licznik energii. Model e-stron. Wersja SDM72D M2. Zatwierdź i gotowe. Klikamy. Dodaj do Econet Cloud. Krok 6. Zdalny dostęp do instalacji. Teraz zapraszamy użytkownika do instalacji do serwisu Econet Cloud EU. Ale uwaga! Instalator zyska zdalny dostęp dopiero wtedy, gdy użytkownik założy konto, zaakceptuje zaproszenie, zgody i skonfiguruje Wi-Fi. Wysyłamy zaproszenie. Na e-mail użytkownika przyjdzie wiadomość z linkiem do rejestracji i logowania. Użytkownik klika akceptuj i prawie finish. Pojawia się jeszcze pytanie o konfigurację sieci Wi-Fi. Wybieramy tak, podajemy dane i przechodzimy dalej. Krok 7. Po zakończeniu konfiguracji, aby włączyć tryb Wi-Fi, należy przytrzymać przycisk regulatora przez około 5 sekund. Krok 8. Konfiguracja termostatów. Na ekranie głównym należy kliknąć Dodaj urządzenie i wybrać opcję Urządzenie radiowe. Następnie termostat należy sparować do urządzenia, które dzieli od niego najkrótsza odległość, zachowanie możliwie najlepszego połączenia bezprzewodowego i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Następnie, po sparowaniu termostatu, należy wejść w ustawienia Konfiguracja stref, wejść w wybraną strefę, gdzie należy dokonać wyboru urządzenia do przypisania i gotowe. W tym miejscu wybieramy obiegi z pompy ciepła, które są kontrolowane przez strefę z EvoSync. Krok 9. Włączenie taryfy i wpisanie cen mediów. W serwisie Econet Cloud EU wybieramy opcję Ekran główny, przewijamy do sekcji Taryfa energetyczna i wybieramy opcję Konfiguruj. Wybieramy kraj, operatora i odpowiednią taryfę. Krok 10. Opcjonalna funkcja hybrydy. Pompa plus kocioł. W menu wchodzimy w zakładkę Hybryda, pompa ciepła, kocioł. Przestawiamy pracę hybrydową na ON. Pojawi się nowa zakładka. Ustawienia pracy hybrydowej. Ustawiamy tryb od wyliczonego COP i to wszystko. Akceptacja zaproszenia przez użytkownika. Aby zaakceptować zaproszenie przez użytkownika, należy zalogować się na własne konto. Następnie należy zaakceptować zaproszenia, regulamin, zgody oraz skonfigurować sieć Wi-Fi. I gotowe.